Witajcie! W dzisiejszym filmiku mam dla Was prosty przepis na domową mgiełkę różaną do twarzy, ciała i włosów. Mgiełką taką można zastąpić tradycyjny tonik do twarzy lub stosować ją jako dodatkową pielęgnację do nawilżania skóry w ciągu dnia lub do jej odświeżania i przemywania przy pomocy płatka kosmetycznego nasączonego właśnie taką mgiełką. Mgiełka sprawdzi się także w pielęgnacji włosów, używana po myciu włosów lub pomiędzy myciami. Domknie łuski włosów i poprawi ich nawilżenie. Mgiełka wykonana jest z kwiatów dzikiej róży, które mają zbawienne działanie na naszą skórę. Kosmetyki z różą mogą być stosowane do wszystkich typów cery. Kwiaty róży mają bowiem działanie oczyszczające i przeciwzapalne, co sprawdzi się u posiadaczek cery tłustej i trądzikowej. Obecność antyoksydantów i witaminy C wzmocni naczynka krwionośne, zmniejszy rumień skóry, dodatkowo rozjaśni cerę, przyspieszy gojenie się drobnych uszkodzeń skóry. Witamina C pobudza produkcję kolagenu w skórze, co poprawia jej jędrność i elastyczność. Antyoksydanty spowalniają procesy starzenia się skóry poprzez walkę z wolnymi rodnikami. Olejek eteryczny z kwiatów dzikiej róży relaksuje, koi nerwy i poprawia nastrój. Dodatkowe zastosowanie kwasu hialuronowego i gliceryny długotrwale nawilży skórę i przygotuje ją na przyjęcie kolejnych kosmetyków pielęgnacyjnych. Do wykonania 150 ml mgiełki różanej potrzebować będziecie garści suchych kwiatów dzikiej róży. Kwiaty zalewamy następnie wodą destylowaną w ilości około 200 ml. Naczynie przykrywamy i przenosimy na łaźnię wodną na około 10 do 15 minut. W razie potrzeby dolewamy wodę do poziomu przykrywającego ilość wody w słoiku. Napar powinien wynosić temperaturę pomiędzy 60 a 70 stopni Celsjusza. Gdy zioła się zaparzą, zastawiamy naczynie z łaźni wodnej i odstawiamy jeszcze na parę minut. Następnie przecedzamy napar kwiatowy przez sitko z dodatkowym materiałem. Kolejno dodaję 2,5 ml kwasu hialuronowego oraz 2,5 ml gliceryny. Obie substancje są dość gęste i kleiste, dlatego dobrze jest zanurzyć miarkę w roztworze, aby całość odmierzonej substancji zmieszała się z kosmetykiem. Następnie dodaję 1,5 ml konserwantu ekologicznego, to jest około 30 kropli, oraz olejek eteryczny. Ja dodałam 10 kropli olejku eterycznego różanego. Uzupełnię pozostałą częścią naparu różanego do 150 ml. Jeśli nie macie tyle naparu, uzupełnijcie wodą destylowaną. Całość dokładnie mieszam, a na koniec ustalam pH mgiełki. Wyjściowe pH wynosi około 6, czyli już takie można byłoby używać na skórę, jednak dodanie kropelki kwasu mlekowego wystarczyło, aby otrzymać pH pomiędzy 4 a 5. Gotową mgiełkę przelewam do czystej i odkażonej spirytusem butelki z atomizerem. Butelkę zakręcam. Nasza mgiełka do twarzy, ciała i włosów jest już gotowa. Mgiełkę z użyciem konserwantu możemy używać do 2 miesięcy czasu, przechowując w temperaturze pokojowej. Bez konserwantu lepiej jest wykonać w mniejszej pojemności i zużyć w ciągu tygodnia, przechowując kosmetyk w lodówce. Dajcie znać, czy używacie mgiełek do twarzy, czy wolicie tradycyjne toniki. A tymczasem się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!